Dom urodzenia Fryderyka Chopina, Muzeum Biograficzne Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, w skład którego wchodzą oficyna, tak zwany dworek, oraz 7-hektarowy park krajobrazowy nad rzeką Utratą. Dwór wraz z parkiem jest oddziałem Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie zarządzanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W 1926 roku powstały dwie organizacje, które za cel postawiły sobie wykupienie Żelazowej Woli z rąk prywatnych: Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Domu Chopina i Sochaczewski Komitet Chopinowski. Po 2 latach starań udało im się zrealizować to zamierzenie. Komitet Budowy Domu Chopina w 1931 roku rozpoczął remont budynku według projektu architekta Juliana Żakowskiego. W latach 30. urządzono wnętrze z XIX-wiecznymi meblami według projektu Lecha Niemojewskiego. 17 października roku 1931 roku dokonano symbolicznego otwarcia dworku. Obiekt udostępniono zwiedzającym w czerwcu 1939 roku. Po zniszczeniach II wojny światowej dworek ponownie wymagał renowacji. Projekt rekonstrukcji i przebudowy wnętrz opracował w 1948 roku profesor Mieczysław Kuzma. Kolejne renowacje odbyły się w 1958 roku, stycznia 1968 roku. W 1951 roku dworek wraz z parkiem przekazano Muzeum Narodowemu, a od 1953 roku obiekt był pod opieką Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie jest oddziałem Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Co roku Żelazową Wolę odwiedza około 200 000 gości z kraju i ze świata. Dworek w Żelazowej Woli wraz z otaczającym go zabytkowym parkiem został uznany za dobro kultury narodowej, podlegające szczególnej ochronie. Dzisiejszy dworek w Żelazowej Woli zbudowany został około 1800 roku jako lewa oficyna dworu Kacpra i Ludwiki Skarbków. Oficyna ta, zamieszkana przez Chopinów po ślubie w 1806 roku, była niedużym budynkiem murowanym, o wysokim i stromym dachu, z dużymi oknami, 2 facjatkami w dachu, bez ganków. Wewnątrz znajdowało się 7 izb bielonych wapnem. W czasie wojen napoleońskich w 1812 roku dwór właściwy spłonął, a zachowały się 2 oficyny. Do 1834 roku w prawej mieszkali właściciele. Po przejęciu posiadłości przez Adama Towiańskiego w latach 60. XIX wieku przeprowadzono remont oficyny, zmieniający jej pierwotny wygląd. Kolejny właściciel, Aleksander Pawłowski, przeznaczył miejsce urodzenia kompozytora do celów gospodarczych. W czasie I wojny światowej spłonęła prawa oficyna, a z założenia dworskiego został się jeden podupadły budynek. Obecnie jest to parterowy, prostokątny budynek. Od frontu znajduje się ganek na 2 kolumnach z trójkątnym frontonem. Układ wnętrz jest dwutraktowy z sienią na osi budynku. Stropy są belkowane, a naczółkowy dach jest kryty gątem. W ścianach szczytowych nad oknami i wejściem znajdują się profilowane gzymsy. Ekspozycję stałą stanowią aranżacja wnętrz skromnego XIX-wiecznego dworku, odtwarzająca atmosferę domu rodzinnego kompozytora oraz ekspozycja biograficzna poświęcona Fryderykowi Chopinowi. Oficyna, w której zamieszkał z żoną ubogi nauczyciel Mikołaj Chopin, siłą rzeczy była urządzona skromnie, zgodnie z pozycją materialną rodziny. W 6 pokojach zgromadzono przedmioty z epoki, ale należy pamiętać, że nie zachowały się do naszych czasów meble, instrumenty czy obrazy z domu Chopinów. W saloniku muzycznym znajduje się współczesny fortepian koncertowy. 2 pozostałe postawiono w pokoju matki, XIX-wieczny fortepian pochodzący z fabryki Leszczyńskiego, i w pokoju dzieci, żyrafa z pionowym pudłem rezonansowym. Oprócz instrumentów, klasycystycznych mebli i pieca kaflowego z początku XIX uwagę zwracają belkowane stropy, ozdobione polichromią o motywach roślinnych. Na bielonych ścianach pokoi zawieszono wizerunki członków rodziny Chopinów, kopie portretów olejnych Ambrożego Mieroszewskiego, wykonanych w latach 20. XIX wieku, reprodukcje portretów Fryderyka według Marii Wodzińskiej i Elizy Radziwiłłówny, a także widoki Warszawy. Cennym dopełnieniem ekspozycji są faksymilia dokumentów, aktu ślubu rodziców oraz metryk urodzenia i chrztu Fryderyka, a także rękopisów muzycznych, rysunków i listów. Park krajobrazowy pochodzi z XVIII wieku, później przekształcony według projektu Kamila Dżamme z 1871 roku. Po parcelacji majątku w 1918 roku park zdewastowano, wyrąbując w nim drzewa. W 1928 roku wykupiono teren wraz z oficyną łącznie 3 hektary ziemi.
W 1932 roku dokupiono dodatkowe 3 hektary od Rocha Szymaniaka. Projekt rewitalizacji parku opracował profesor Franciszek Krzywda-Polkowski, twórca Polskiej Szkoły Architektury Krajobrazu Ogrodowego. W 7-hektarowym parku nad Utratą można zobaczyć około 10 000 gatunków i odmian drzew, krzewów, bajlin i roślin cebulowych z kraju i ze świata. Są wśród nich m.in. wierzby, klony, dęby, topole, amerykańskie sosny, kalifornijskie jodły, japońskie berberisy oraz cierniste pigwówce z Chin. Dodatkowo na terenie parku znajdują się liczne wizerunki Fryderyka Chopina. Są to obelisk w jednej z dalszych alejek oraz znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie dworku, pomnik w brązie wykonany przez Józefa Gosławskiego i popiersie autorstwa Stanisława Sikejej. Szeroka aleja główna prowadzi od bramy wejściowej do dziedzińca obsadzonego przez kasztanowce. Tutaj młody Fryderyk grywał na wystawianym z salonu fortepianie, kiedy przyjeżdżał w odwiedziny do Żelazowej Woli. Od 1959 roku do Żelazowej Woli przyjeżdżają artyści z kraju i ze świata oraz uczestnicy międzynarodowych konkursów pianistycznych imienia Fryderyka Chopina, by wykonywać utwory kompozytora w miejscu jego urodzenia. W każdą niedzielę w okresie od maja do końca września o 12 i 15 można posłuchać koncertu muzyki Chopina. Ponadto w każdą sobotę lipca i sierpnia o godzinie 11 w Żelazowej Woli występują młodzi pianiści w cyklu Estradę Młodych. Oprócz publicznych koncertów, w dworku odbywają się również koncerty zamawiane przez biura podróży, organizacje czy osoby prywatne. Często są to koncerty wieczorne przy zapalonych świecach. We wnętrzach dworku i na terenie parku codziennie z głośników sączy się muzyka wielkiego pianisty, którą można się upajać siedząc na ławkach i spacerując po alejkach. Fryderyk Franciszek Chopin, urodzony 22 lutego lub 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli, zmarł 17 października roku 1849 roku w Paryżu. Polski kompozytor i pianista. Od października 1831 roku mieszkał we Francji. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii. Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany poetą fortepianu. Elementami charakterystycznymi dla utworów Chopina są pogłębiona ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej. Według legendy Chopin urodził się w czasie, gdy w pobliżu jego ojciec Mikołaj grał na skrzypcach w jednej z dworskich oficyn Kaspra Skarbka, w której mieszkała rodzina Mikołaja i tekli Justyny z Krzyżanowskich. Na chrzcie nadano mu imiona Fryderyk Franciszek, na cześć ojca chrzestnego i zapewne dziadka François. W księdze metrykalnej z kościoła w Brochowie jako chrzestni widnieją Franciszek Grębecki, ze wsi Ciepliny wraz z panną Anną Skarbkówną, hrabianką z Żelazowej Woli. Sami Chopinowie jako chrzestnych zwyczajowo traktowali młodego hrabiego Fryderyka Floriana Skarbka oraz jego rok młodszą siostrę Annę Emilię. Jesienią 1810 roku Mikołaj i Justyna wraz z dziećmi przenieśli się do Warszawy. W październiku zamieszkali w nieistniejącej obecnie kamienicy należącej do Jana Bochma przy krakowskim przedmieściu. Tam w lipcu 1811 przyszła na świat ich druga córka, Izabella. Wkrótce potem Chopinowie przeprowadzili się do służbowego mieszkania w Pałacu Saskim, w którym mieściło się Liceum Warszawskie, gdzie Mikołaj miał uczyć języka francuskiego. Przeprowadzka do Warszawy wynikała prawdopodobnie z pogarszającej się sytuacji finansowej Skarbków. Kasper Skarbek prowadził hulaszczy tryb życia i popadał w długi, a po rozwodzie z Ludwiką w 1807 roku uciekł z księstwa warszawskiego do Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Również dorastające dzieci Skarbków nie wymagały już opieki guwernera. Mikołaj prawdopodobnie myślał o przeprowadzce do dawnej polskiej stolicy jeszcze przed urodzeniem się syna. Po wyjeździe na stałe do Warszawy Chopinowie utrzymywali bliskie kontakty z rodziną Skarbków. Fryderyk jeździł tam na wakacje, a młody Fryderyk Florian Skarbek wydał pierwsze polonezy Chopina. Na przełomie 4. i 5. roku życia Chopin rozpoczął naukę gry na fortepianie, początkowo u swej matki. W 1816 roku zaczął brać lekcje u Wojciecha Żywnego. Żywny sam nie był wybitnym muzykiem, a zdolnego i pojętnego ucznia uczył techniki palcowania i tradycyjnego ułożenia ręki. Podczas lekcji koncentrował się głównie na zaznajamianiu ucznia z dziełami muzyki barokowej i klasycznej oraz objaśnianiu budowy utworów fortepianowych Johanna Sebastiana Bacha, Józefa Haydna, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz, w mniejszym stopniu, Johanna Nepomuka Hummela.
Pozostałością po tej niekonwencjonalnej edukacji było zamiłowanie Fryderyka do dawnych kompozytorów. Następnym nauczycielem Fryderyka był, pochodzący tak samo jak Żywny z Czech, Wacław Wilhelm Wurfel. Przed ukończeniem 7 roku życia był już autorem kilku drobnych kompozycji. Były to polonezy. Owa forma muzyczna była w polskiej muzyce fortepianowej tą, która wraz z wychowaniem muzycznym Żywnego oraz modną w owym czasie operą w stylu włoskim składała się na atmosferę muzyczną, w jakiej dorastał Fryderyk, które pomagali zapisywać mu Żywny oraz ojciec. W tym okresie liceum przeniesiono z dotychczasowej siedziby w Pałacu Saskim do Pałacu Kazimierzowskiego przy krakowskim przedmieściu, a Chopinowie zamieszkali w 1817 w prawej oficynie pałacu, tak zwany gmachu porektorskim, w jego środkowej części na drugim piętrze, za sąsiadów mając m.in. Lindego, Brodzińskiego i Kolberga z synami. Hrabia Skarbek w okresie swojego pobytu w Polsce stał się jednym z najaktywniejszych protektorów Chopina, ale to za przyczyną Żywnego, który spisał według wskazówek Fryderyka kilka arkuszy z kompozycjami wariacji i tańców, po czym pokazywał je w innych domach. Chopin stał się znany w Warszawie. Fryderyk wystąpił w pałacu Bruchla przed księciem Konstantym i zaprezentował mu nieznany marsz, który książę kazał sobie zagrać po raz drugi. Do 1818 Chopin znany był tylko w kręgach akademickich, w których obracała się jego rodzina. Pierwsza recenzja, która ukazała się drukiem, wzbudziła duże zainteresowanie jego osobą. Marsz wojskowy, który tak spodobał się księciu Konstantemu, ukazał się drukiem, choć bezimiennie. Marsz grywany był w czasie ulubionych przez księcia parad wojskowych i kompozycja wykonywana była przez orkiestry wojskowe. Lata od 1829 do 1831 były dla Chopina okresem pierwszej miłości do śpiewaczki Konstancji Gładkowskiej i pierwszych ogromnych sukcesów kompozytorskich. W liście do swojego przyjaciela, Tytusa Wojciechowskiego, Chopin nazywał Konstancję ideałem. W latach 1835–1846 porzucił karierę wirtuoza na rzecz komponowania. Zaczął żyć życiem polskiej emigracji, utrzymując ścisłe kontakty z głównymi intelektualistami polskimi: Adam Mickiewicz, Julian Ursyn-Niemcewicz, Cyprian Kamil Norwid. Józef Bem poprosił go o zaliczkę dla powstającego Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu, które kompozytor wsparł finansowo. 24. Chopin gościł też u siebie najbliższego przyjaciela z lat dziecięcych, Jana Matuszyńskiego, który zamieszkując u Fryderyka studiował medycynę w Paryżu. Zmarł na gruźlicę w 1842 roku. U Chopina bywał też jego słynny przyjaciel, wielki pianista i kompozytor Julian Fontane. Po rozstaniu z George Sand Chopin popadł w głębokie przygnębienie, które z pewnością przyspieszyło jego śmierć. Po opuszczeniu Nohant nie skomponował już żadnego znaczącego utworu, jedynie kilka miniatur. Po wybuchu rewolucji w Paryżu w 1848 roku Chopin wyjechał do Anglii i Szkocji na bardzo wyczerpującą jego siły podróż. 16 listopada 1848 roku w sali Guildhall w Londynie odbył się jego ostatni publiczny koncert. Organizatorką i sponsorką pobytu była jego uczennica, Szkotka Jane Stirling, zwana wdową po Chopinie. Kobieta obdarzyła kompozytora miłością, zaproponowała mu nawet małżeństwo. Ten jednak czuł się zbyt chory, ponadto nie odwzajemniał jej uczucia. Chopin zmarł w otoczeniu kilkorga bliskich mu osób około 2 w nocy 17 października roku 1849 roku, a na świadectwie zgonu jako przyczynę lekarz wpisał gruźlicę. Jeśli Ci się podobało, daj kciuk w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby niczego nie przegapić.